Czy wiesz, że krótkowzroczność to najczęściej diagnozowana wada wzroku u dzieci? Czy wiesz, że twoje dziecko powinno spędzać tygodniowo 14 godzin na świeżym powietrzu? Tylko wtedy jego gałka oczna ma szansę na regenerację. Czy wiesz, że na rynku dostępne są skuteczne metody spowalniania krótkowzroczności? Na te i inne tematy w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent będę rozmawiała z Sylwią Kijewską, optometrystką. Zapraszam cię do obejrzenia mojego programu. Dzień dobry, Monika Rachtan. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. Problemy ze wzrokiem dotyczą także dzieci i to coraz młodszych, a krótkowzroczność jest najczęściej diagnozowaną wadą wzroku u dzieci. Krótkowzroczność wpływa na to, że dzieci widzą niewyraźnie obrazy odległe i obiekty, które znajdują się daleko od nich. I dziś właśnie o skutecznych metodach spowalniania krótkowzroczności porozmawiam z moim gościem, Sylwią Kijewską. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Sylwia jest optometrystką. Tak. Może na początku zapytam, czym zajmuje się optometrysta? Bo myślę, że nasi widzowie mogą nie mieć pojęcia. Myślę, że większość osób jeszcze w Polsce nie do końca wie, czym zajmuje się optometrysta. Optometrysta jest specjalistą, który dobiera korekcje, czy to okularami, czy soczewkami kontaktowymi, ale też sprawdza, jak nasz wzrok funkcjonuje. Czyli jak płynnie możemy zmieniać kierunek patrzenia, czy płynnie możemy zmieniać też odległość patrzenia z bliskiej na daleką i też, czy tutaj nasze oczy ze sobą odpowiednio współpracują, czy nie pojawia się na przykład zez. A gdzie znaleźć optometrystę? Zazwyczaj są to gabinety przy salonach optycznych, ale też w coraz większej liczbie klinik czy przychodni optometryści są i wtedy pracują zespół z okulistami. Okej, to te sprawy organizacyjne mamy wyjaśnione. Mam nadzieję, że nasi widzowie wiedzą, z kim ja mam dzisiaj przyjemność, ale także wy, moi drodzy. Sylwia, dzisiaj spotkałyśmy się, aby porozmawiać o krótkowzroczności u dzieci. No właśnie, jakie było najmłodsze dziecko, ile miało lat, u którego spotkałaś się z problemem krótkowzroczności? Takie, które ja badałam, to było dziecko 7-letnie. Natomiast wiem, że są specjaliści, moi znajomi, którzy mają nawet dzieci 2- czy 3-letnie, które już mają krótkowzroczność. Czyli faktycznie to są dzieci bardzo małe. Bardzo małe. Bardzo. Niektóre dzieci mają krótkowzroczność wrodzoną i tutaj właśnie w tych w młodszym wieku tę wadę diagnozujemy. No, później w wieku takim szkolnym często się to nazywa krótkowzrocznością szkolną, jak sama nazwa wskazuje, tak? Zaczyna się krótkowzroczność szkolna. Natomiast też są dzieciaki niestety obarczone problemami związanymi z genetyką i tą wadą wzroku. Powiedziałaś krótkowzroczności szkolnej. Ja od razu się zastanawiam nad tym, bo w ostatnim czasie mieliśmy pandemię COVID-19. Dzieciaki spędzały mnóstwo czasu przed komputerami i tak naprawdę nauka była przed komputerem, przed monitorem. Potem czas wolny, no nie oszukujmy się, nie mogli się spotkać na podwórku, nie mogli pójść razem pograć w piłkę, więc też spędzali przed komputerami. Czy ta sytuacja, z którą wszyscy się zmierzyliśmy, również przyczyniła się do tego, że ta krótkowzroczność wykrywana jest coraz częściej? Tak, zdecydowanie. Zmieniający się styl życia, bo tutaj ten trend był obserwowany jeszcze przed obostrzeniami związanymi z pandemią. Już wtedy sugerowano, że w związku ze zmniejszającą się liczbą godzin na zewnątrz, że coraz więcej spędzamy wszyscy, nie tylko dzieci, więcej czasu w pomieszczeniach na patrzeniu blisko, to przez to diagnozowana jest częściej krótkowzroczność. Przez właśnie obostrzenia, tak, był moment, że nie mogliśmy chodzić do lasu, gdzie to był naturalne miejsce, żeby gdzieś tam bez dodatkowych osób jednak się zrelaksować. To mimo wszystko bardzo przyczyniło się do tego, że dzieci coraz częściej mają diagnozowaną i to rośnie w tempie lawinowym, naprawdę. Ale powiedz mi, ten problem jest widoczny tylko w Polsce? Czy Nie, na całym świecie. Rozumiem. To jest widoczne na całym świecie i tutaj te obostrzenia, one były obecne wszędzie. Tak, umówmy się, one były obecne wszędzie. Nawet Afryka też nie jest wolna od tego, że więcej osób z krótkowzrocznością jest zdiagnozowane. Niesamowite. A powiedz mi, w jaki sposób powstaje obraz u osoby, która nie ma wady wzroku, a jak u osoby, która ma krótkowzroczność? Jeżeli chodzi o osoby, które nie mają wady wzroku, to one patrzą daleko, widzą wyraźnie, patrzą blisko, widzą wyraźnie.
nie ma problemu. Generalnie jak zmieniają kierunek patrzenia, też wszystko jest w porządku. Osoba, która ma krótkowzroczność, blisko, jak nie wiem, coś musi przeczytać, czy na telefonie, czy książkę, czy coś zobaczyć na komputerze, nie ma większych problemów. Im dalej jest ten przedmiot, na który patrzy, tym widzi coraz gorzej. To tak jakbyśmy na przykład wzięli aparat i wprowadzili w tryb makro. Obserwujemy coś blisko, chcemy zrobić zdjęcie czegoś blisko i później, nie zmieniając trybu, popatrzyli daleko i tam będzie wszystko rozmyte. Tak mniej więcej to wygląda. Czyli tak wszystko jest po prostu rozmyte i im większa wada, no tym większy problem. Wzięłam szklankę, bo chciałam, żebyś mi powiedziała, jak właśnie takie dziecko zobaczy taką szklankę. Ty już opowiedziałaś na innym przykładzie, więc nie będę do tego wracać. Ale powiedz mi, czy dziecko jest w stanie samodzielnie zidentyfikować objawy, może zaraz o nich porozmawiamy, ale najpierw zapytam cię, czy dziecko jest w stanie samodzielnie zidentyfikować objawy i zgłosić rodzicowi, że dzieje się coś niepokojącego? Bardzo rzadko. Najczęściej dzieci, ponieważ one nie wiedzą, jak to jest widzieć dobrze. Jeżeli przez dłuższy czas widzą słabiej, to nie mają tego punktu odniesienia. To nie jest tak jak z bólem zęba, że było dobrze, nagle boli i musimy coś zrobić. Tak absolutnie to się nie dzieje. Krótkowzroczność, ona bardzo powoli się pojawia. Bardzo stopniowo to gorsze widzenie się pojawia u dziecka. Więc dzieciaki nie są w stanie same najczęściej zauważyć, że coś tutaj jest nie tak. Zwłaszcza jeżeli ten problem zaczął się na przykład na początku szkoły podstawowej, gdzie wcześniej one bardziej funkcjonowały na pracach takich przy stoliku, rysowanie, klejenie czegoś z plasteliny i nagle później przychodzą do szkoły i muszą coś przepisać z tablicy. Więc tutaj, jeżeli ten proces się zaczął wcześniej, to one nie wiedzą, że coś może być inaczej, patrząc daleko. Jasne. Powiedz mi, to jeżeli odpowiedzialność nie leży na barkach dzieci, no to pewnie leży na barkach rodziców, więc na jakie objawy rodzice powinni zauważyć? Zdecydowanie, jeżeli dziecko mruży oczy, patrząc na coś dalej, jeżeli na przykład idziemy z dzieckiem na przystanek autobusowy albo tramwajowy i dziecko nie jest w stanie rozpoznać, jaki to jest numer autobusu bądź tramwaju, to jest już sygnał, że coś z tym widzeniem może być nie tak. Bądź jak oglądamy coś na telewizji, to przysuwa się do tego telewizora, ale też czasami przy komputerze można to zauważyć, że dzieci na początku tak, jeszcze ta odległość jest całkiem w porządku, ale później coraz bliżej do tego komputera, tego monitora się przysuwają. Czasami mogą to być takie rzeczy nie stricte związane z samym widzeniem, jak na przykład bóle głowy. Dziecko, które widzi gorzej, ono może mieć bóle głowy, bo musi się bardziej napinać, żeby coś zobaczyć dobrze, ale też może mieć problemy z koncentracją. I to bardziej nauczyciele mogą zauważyć, że coś nie widzi dobrze i nie jest w stanie się skoncentrować. Jak muszą coś przepisać właśnie, coś, nie wiem, przerysować z tablicy i dziecko tak niby uważa, ale jednak się kręci na tym krześle, to też może sugerować, że coś z tym widzeniem może być nie tak. Czyli apel do nauczycieli, którzy nas słuchają, żeby na takie właśnie zdecydowanie tak. Objawy zwracali uwagę, ale też myślę, że to jest ważne, żeby rodzice jednak brali na poważnie takie rady od nauczycieli, czy takie informacje, bo wydaje mi się, że czasem rodzice mówią, no to niech go pani przesadzi do wcześniejszej ławki, tak? Nie. Tutaj to przesadzanie do pierwszych ławek to jest naprawdę... Ja się z tym spotkałam jeszcze, jak ja byłam dzieckiem. I ja miałam zdiagnozowaną krótkowzroczność, że właśnie pierwsze ławki, żeby dziecko nie miało problemu z widzeniem. To absolutnie nie jest dobre rozwiązanie, bo wtedy nie zauważamy, że jeżeli coś się zmienia, a wada niestety ona może postępować. Więc tutaj zdecydowanie, jeżeli nauczyciel sugeruje, że coś tutaj z tym widzeniem może być nie tak, albo że dziecko mruży oczy podczas lekcji, albo się kręci i może tutaj warto zweryfikować, czy z tym widzeniem jest wszystko w porządku, to zdecydowanie idźmy na badanie, żeby wykluczyć chociaż tę ewentualność. W szkołach są przeprowadzone takie badania przesiewowe, w których badany jest m.in. wzrok. Tam się chyba też dziecko waży, mierzy, ale też wzrok jest badany przez panią pielęgniarkę. Przynajmniej tak było za moich czasów. Czy te badania też są takie przydatne, że mogą tą krótkowzroczność wykryć? Czy faktycznie warto, żeby rodzice zadbali o to, żeby dziecko na takim badaniu przesiewowym było obecne? Znaczy, z tego, co wiem, to badania bilansowe, one są w zerówce, później 3. klasa i tak później w wieku nastoletnim. One są ważne, można wykryć, jeżeli coś się dzieje, jeżeli coś ewidentnie jest niedobrze z widzeniem, natomiast jeżeli te problemy są nieduże, to mogą one umknąć. Więc poza tym ta odległość między jednym bilansem a drugim, no to jest 3-4 lata. Kawał czasu. Więc to jest bardzo dużo i może się wszystko pozmieniać w międzyczasie. Więc zdecydowanie warto pójść tak
samodzielnie, jakby z własnej inicjatywy sprawdzić widzenie u dziecka tak raz do roku minimum. Nawet jeżeli dziecko nie zgłasza żadnych problemów. Czyli jeżeli nie zgłasza żadnych problemów, to ta wizyta u okulisty powinna być też wpisana w kalendarz działań profilaktycznych rodziców i zachęcamy, żeby to zrobić. A czy warto porozmawiać o wzroku dziecka z swoim lekarzem pediatrą? Tak, tutaj warto porozmawiać, bo też jeżeli chodzi o widzenie, oni też sprawdzają, oni też szkolą się i pod tym kątem. Oni kompleksowo na dziecko patrzą i widzenie nie jest z tego absolutnie wyłączone. Więc jeżeli chodzi o lekarzy pediatrów, to też warto porozmawiać, bo też pokieruje, na co szczególnie zwracać uwagę. Tak? Jeżeli mamy problem, żeby się dostać do specjalisty, do okulisty czy do optometrysty, żeby tak w pełni dostać informacje, to ten pediatra też na pewno nam udzieli porady. A powiedz mi, trzeba mieć skierowanie do okulisty dziecięcego? Z tego, co wiem, jak rozmawialiśmy ostatnio z profesorem Kwintą, to nie. Natomiast jak ja chodziłam z moimi dziećmi do okulisty, to takie skierowanie też otrzymywałam. Więc tutaj warto się podpytać swojego pediatry, jak to wygląda, bo te sytuacje one też się zmieniają. Tak, to się zmienia. Ja sprawdzę, zaktualizuję tą wiedzę i napiszę na pewno o tym w opisie naszego odcinka, więc kiedy będzie emitowany, to już ta informacja będzie zweryfikowana przeze mnie. Powiedz mi, kiedy już mamy te niepokojące objawy u dziecka. No i teraz był optometrysta, był okulista. Co robi który? Co jest którego lekarza specjalisty zadaniem? Do kogo się w pierwszej kolejności udać? Jeżeli chodzi o takie pierwsze sprawdzenie, warto pójść do okulisty, bo okulista oprócz tego, że sprawdzi zdrowie oczu i to jest jakby przede wszystkim zadanie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma jakichś chorób, które wymagają leczenia, to też będzie w stanie zakropić oczy i sprawdzić raz, że jakby w szerszym spektrum całą gałkę, ale też będzie w stanie sprawdzić, jaka jest faktyczna wielkość wady. Więc tutaj takie krótkie porażenie akomodacji, żeby tutaj ona nam nie wpływała na wynik. Jak to porażenie akomodacji wygląda? Na czym to ono są polega? zwykłe krople. Czy to boli? Nie, najczęściej nie, natomiast wiadomo, że każdy inaczej na to reaguje. Niektórzy sygnalizują, że to jest takie lekkie szczypanie, natomiast są nowsze krople, które absolutnie w żaden sposób nie wpływają. To jest uczucie podobne jak zakraplanie solą fizjologiczną. Więc tutaj to absolutnie nie ma problemu. Często dzieci się boją po prostu samego procesu wkrapiania. Nawet jeżeli ktoś miał już do czynienia z dzieckiem, które ma jakąś chorobę oczu, jakieś zapalenie spojówek, chociażby trzeba coś wkropić do oczu, to wie, że to nie jest łatwe zadanie. A czy może wydarzyć się na tej wizycie u okulisty coś takiego, że to dziecko faktycznie będzie się czegoś bało? Czy my jako rodzice powinniśmy przygotować się na jakąś taką sytuację, która w gabinecie może się wydarzyć i ona będzie dla dziecka nieprzyjemna? Tutaj, jeżeli chodzi o samo badanie, to raczej takich sytuacji nie ma. Takie, które będą dla dziecka nieprzyjemne bądź bolesne. No, chyba że faktycznie zgłaszamy się z jakimś problemem typu uraz oka albo jakaś choroba, to wtedy jest inna sytuacja. Natomiast jeżeli jest to badanie kontrolne, jeżeli jest to badanie, żeby sprawdzić, czy z widzeniem jest wszystko w porządku, to tutaj warto porozmawiać z dzieckiem, warto przetestować, na przykład poćwiczyć to zakraplanie oczu, bo to jest największy problem. To jest największy problem, żeby dziecku zakropić oczy. I tu od najmłodszych lat warto z dziećmi przychodzić na te wizyty kontrolne, tak jak do dentysty idziemy na wizyty takie adaptacyjne, żeby dziecko się przyzwyczaiło, że tutaj jest wszystko w porządku, że nie ma czego się bać. Tak warto do okulisty, jak się nic nie dzieje, też na te wizyty przychodzić i w domu poćwiczyć na przykład na soli fizjologicznej. No właśnie, chciałam zapytać, czy sól jest bezpieczna? Zdecydowanie tak. Właśnie takie zakraplanie, żeby dziecko się nie bało, że coś tutaj właśnie wkraplam, bo to jest najczęściej wyzwanie i okulistów, i osób, które współpracują z okulistami, i rodziców, bo to jest stres i dla dziecka, i dla rodzica. Tak, dla rodzica również, oczywiście. Wszyscy jesteśmy rodzicami i wiemy, że kiedy dziecko właśnie dzień przed tą wizytą mówi: mamo, ale czy na pewno musimy iść, ale czy możemy jednak nie iść, to my też się stresujemy. Kiedy wchodzimy do gabinetu lekarskiego, to mamy tam całą listę rzeczy do powiedzenia, a tutaj jeszcze wiemy, że zestresowane dziecko
i ta Dokładnie, wizyta, tak. wychodzimy, nie powiedziałam czegoś, bo stres był duży, więc ile możemy sobie pomóc, tyle zróbmy, żeby było nam łatwiej. Przeczytałam, że przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, że istotne jest bardzo, żeby krótkowzroczność wykryć u dziecka na jak najwcześniejszym etapie, w jak najmłodszym wieku. Dlaczego to jest tak ważne? Jeżeli chodzi o samą krótkowzroczność, ona, tak jak mówiłam, ona się rozwija bezobjawowo. Tutaj i bardzo stopniowo, więc jeżeli uda nam się ją wykryć na jak najwcześniejszym etapie, jak ona jest naprawdę niewielka, to będziemy mogli zastosować różne metody i raz, że korekcje, a dwa metody, które spowolnią postęp wady. Korekcja jest o tyle ważna, żeby dziecko widziało wyraźnie i żeby nie narobiło sobie na przykład w szkole żadnych zaległości. A jeżeli chodzi o sam postęp wady, to żeby ta wada nam się nie rozbujała za mocno, żeby nam nie urosła ta wada do naprawdę rozmiarów bardzo dużej wady. A jak urośnie, to czym to grozi? Jeżeli chodzi o krótkowzroczność, to tutaj grozi na przykład odwarstwieniem siatkówki, czyli przerwaniem tej takiej neurosensorycznej części na dnie oka, która odbiera obrazy. Z zewnątrz, promienie światła de facto, które później są transformowane do mózgu i tak dalej. Ale tak, tutaj jest to bardzo, bardzo czuła część. Jeżeli tu nastąpi problem, tu nastąpi przerwanie, to tracimy po prostu część pola widzenia. Też mogą się pojawić problemy w samej plamce, która jest odpowiedzialna za to, że widzimy wyraźnie, kolorowo i widzimy tam, gdzie się skupiamy, to widzimy plamką. Przy oku zdrowym nie ma żadnych problemów. Natomiast przy wysokiej krótkowzroczności jest wysokie, naprawdę bardzo duże ryzyko, że na tej plamce może coś się zadziać i wtedy nie będziemy widzieć już tak wyraźnie i będziemy widzieć na przykład takie mroczki w centralnym polu i mogą się pojawić zniekształcenia. I zarówno odwarstwienie siatkówki, czy makulopatia. Co to znaczy? Makulopatia to jest to zwyrodnienie plamki. One są nieodwracalne. Więc tutaj tego się nie da wyleczyć, przynajmniej na razie. Wiadomo, że medycyna ma postęp bardzo dynamiczny, ale tutaj jeszcze z tym nie możemy sobie poradzić. Więc jeżeli jesteśmy w stanie temu zapobiec, to róbmy to. A powiedz mi, te problemy, o których powiedziałaś, w jakim wieku one się mogą pojawić? One mogą się pojawić naprawdę w bardzo różnym wieku. Jeżeli chodzi o odwarstwienie, to często jest to stan nagły i nawet osoby tak zwane młode dorosłe, czyli tacy studenci, tak, między 20-30 lat mogą się już pojawić takie problemy. Problemy z plamką, jeżeli mamy bardzo dużą wadę, też w młodszym wieku mogą się pojawić. Natomiast najczęściej one dotyczą już osób takich 40 plus, bym powiedziała. Więc tutaj ta krótkowzroczność, ona się najczęściej rozwija w wieku nastoletnim, takim powiedzmy szkolnym, nastoletnim. Natomiast te skutki będą odczuwane dużo bardziej, jak ten wzrok jest bardzo intensywnie używany, jak pracujemy na przykład nie wiem, w biurze, przy komputerze. Jak większość z nas. Dokładnie. I te naprawdę wiele, wiele godzin polegamy na wzroku w pracy. Jak wtedy nam się coś zadzieje, to wtedy poczujemy, że trzeba było zadziałać wcześniej. Czyli możemy stwierdzić, że dobierając właściwą korekcję, hamując krótkowzroczność metodami, o których za chwilę porozmawiamy, inwestujemy w przyszłość naszego dziecka. Zdecydowanie tak. Tutaj też, nawet jeżeli chodzi o samą korekcję wady, to już tak krótkoterminowo na to patrzymy, ponieważ sama korekcja, ona pozwala nam poprawić, czy pozwala dziecku poprawić i zdolności czytania, i na przykład potrafi nadrobić jakieś braki z matematyki, jeżeli dziecko się nabawiło. Oczywiście, jeżeli dziecko będzie nad tym pracowało tak samo intensywnie jak wcześniej, jeżeli dziecko nic nie będzie robiło. Okulary się za niego nie nauczą tabliczki mnożenia. Nie. Natomiast jeżeli dziecko pracowało i miało problemy z widzeniem i dołożymy korekcję i nadal dziecko pracuje, to naprawdę bardzo szybko jest w stanie nadrobić braki. Też zrobiono badania, że dzieciaki, które mają problemy z widzeniem, są bardziej narażone na depresję i mają więcej objawów lękowych. Poważny problem obecnie. Więc obecnie, jeżeli dołożymy tą całą presję społeczną, to te pozostałe czynniki, które mogą prowadzić do depresji albo do zaburzeń lękowych, to jeżeli możemy odjąć chociaż tą odrobinkę związaną z widzeniem, to zróbmy to. Sylwia, powiedziałaś o tym, że mamy, na całe szczęście, skuteczne metody spowalniania krótkowzroczności. Na czym one polegają? Jeżeli chodzi o metody, to mamy dwa rodzaje. Jedne są farmakologiczne, inne są optyczne.
Jeżeli chodzi o, znaczy jedne i drugie, one powodują to, że wada wolniej nam przyrasta i tutaj warto to podkreślić, ponieważ rodzice często jak słyszą, że coś może spowolnić postęp wady, to już uruchamia im się, że to może ta wada w ogóle nie będzie rosła. Nie, tutaj wszystkie te wady, one mają za zadanie spowolnienie postępu wady. Czyli rośnie, ale wolniej. Rośnie, ale wolniej. Natomiast żadna nie da gwarancji, że przestanie rosnąć wada. A jakiego rzędu spowolnienia możemy oczekiwać? Jeżeli chodzi o spowolnienie, to takie skuteczne metody, które badania uznają, które w badaniach są uznawane za skuteczne, to jest spowolnienie na poziomie 50-60%, w niektórych przypadkach 70%. I tak jak to są istotne liczby. Tak, to są naprawdę duże wartości. I tak jak mamy metody farmakologiczne, czyli atropina w niskim stężeniu, ona daje właśnie skuteczność na poziomie od 60 do 70%, w zależności od stężenia i Ta atropina badania. Są jakieś krople, tabletki? Tak, to są krople, takie niskie stężenie rzędu 0,01%, 0,05%, czyli naprawdę takie niewielkie wartości, które zakrapia się codziennie, wieczorem, przed snem, po prostu do obu oczu dziecka. Ale to znów pojawia się ten problem z zakrapianiem, z regularnością, no bo wiemy, że w Polsce mamy ogromny problem, jeżeli chodzi o regularność, więc znowu ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicu, że musi pamiętać, żeby zakropić dziecku oczy codziennie wieczorem, a jak dziecko jest na obozie. Albo skończy się na przykład już jedna buteleczka, a na przykład nie zdążymy wykupić kolejnej butelki. Wtedy też mamy przerwę. Ten lek jest na receptę? To jest na receptę. Czyli za każdym razem muszę iść do lekarza? Tak. Rozumiem. Dokładnie tak. Na szczęście mamy metody optyczne, które przychodzą nam tutaj z pomocą. I tutaj, jeżeli chodzi o metody optyczne, mamy zarówno do dyspozycji soczewki okularowe. To jest specjalna konstrukcja z wielosegmentowego rozoniskowania. Tak to się bardzo podniośle nazywa. A teraz prosto? To jest taka soczewka, która ma takie wyspy rozogniskowania, takie jakby dodatkowe segmenciki, które powodują to, że na siatkówce ten obraz jest tak naprawdę ten wyraźny obraz w peryferyjnych częściach siatkówki, czyli im dalej od tego centralnego miejsca, tym bardziej ten obraz jest przesuwany przed siatkówkę. Żeby nauczyć i oko, i mózg, żeby i mózg i oko dostały sygnał, żeby ta gałka wolniej rosła i przez to, żeby też wada wolniej rosła. Więc to są jest to taka specjalna konstrukcja, że w centrum dziecko widzi dobrze, a na obrzeżach ma po prostu to się nazywa fachowo rozogniskowanie, żeby właśnie wolniej przyrastała gałka. Ale to nie są takie zwykłe soczewki. Powiedziałaś soczewki, czyli... Soczewki okularowe. Soczewki okularowe, czyli nie mylić z soczewkami kontaktowymi, bo jednak w naszych głowach mamy dwie rzeczy, czyli okulary ze szkłami, absolutnie nie z soczewkami i soczewki kontaktowe. Tak, tutaj szkła one się często pojawiają, bo kiedyś faktycznie soczewki w okularach były robione ze szkła, więc one to były faktycznie szkła. Teraz są to już soczewki organiczne, czy jak inaczej mówią niektórzy, plastikowe, takie, żeby były po prostu bezpieczniejsze, więc to już jest nazwa taka soczewki okularowe faktycznie. Ale są też soczewki kontaktowe do kontroli krótkowzroczności. One na podobnej zasadzie jak te soczewki okularowe działają, czyli też tworzą to rozogniskowanie na peryferiach i też naprawdę osiągają rewelacyjną skuteczność. Więc mamy tutaj różne metody, ale warto pamiętać o tym, że okulary i soczewki właśnie z technologią DIMS w skrócie, zamiast tego wielosegmentowego rozogniskowania, to jest o wiele prostsze. Soczewki z technologią DIMS. Jest to rozwiązanie jednak nieinwazyjne. Dzieciak po prostu zakłada okulary i funkcjonuje w nich jak w zwykłych okularach. Czyli co, kiedy lekarz mówi nam o tym, że dziecko ma krótkowzroczność, my jako rodzice warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jakie soczewki dobierzemy. I teraz powiedz mi, czy ta informacja, że to mają być konkretne soczewki, znajduje się na recepcie, czy to znów jest nasza odpowiedzialność, kiedy idziemy do salonu optycznego, żeby wybrać te, które będą dla naszego dziecka najlepsze? To powinna wyjść jasna informacja z gabinetu. Tutaj specjalista powinien, który bada dziecko, czy to będzie okulista, czy optometrysta, powinien poinformować, że
te soczewki konkretnie rekomenduję dla danego dziecka, bo jak wiadomo, jak każde rozwiązanie, które ma działać terapeutycznie, no, nie będzie to idealne rozwiązanie dla każdego. Więc tutaj specjalista jest w stanie sprawdzić, czy to dziecko będzie odnosiło korzyści ze stosowania tych soczewek, czy nie. Więc tutaj musi być jasne zalecenie z gabinetu. Jeżeli specjalista o tym nam nie wspomni, to warto się dopytać, czy możemy coś zrobić, żeby ta wada tak szybko nie przyrastała, albo żeby w ogóle, tak, jeżeli jest to pierwsza korekcja, czy coś możemy z tą wadą zrobić, bo czasami tak jest, harmider jest zamieszanie, mało czasu na wizycie, specjaliście może to gdzieś tam umknąć, natomiast warto o to dopytać, ale tutaj musi wyjść jasna rekomendacja z gabinetu. Bardzo pięknie opowiedziałaś mi o tych metodach spowalniania krótkowzroczności. Ja chciałam cię zapytać, gdybyś miała określić każdą z tych metod, no powiedzmy kilkoma przymiotnikami, bo chciałam cię zapytać, co odróżnia, ale to już opowiedziałaś o tym, więc jakbyś miała powiedzieć takie podstawowe cechy tych metod. Jeżeli chodzi o soczewki z technologią DIMS, to jest to rozwiązanie na pewno nieinwazyjne, ponieważ tak no jednak nie nakładamy nic do oka, nie wkładamy nic do oka, nic nie zakraplamy. Bezpieczne i na pewno skuteczne. Znaczy w zasadzie skuteczne to o wszystkich mogę powiedzieć, więc to jest jeden przymiotnik wspólny dla wszystkich metod. Natomiast jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe, to też jest to rozwiązanie na pewno bezpieczne. Natomiast jest to już jakby nie było troszkę inwazyjne i nie każde dziecko będzie gotowe nosić soczewki, więc o tym warto też pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o atropinę, tutaj jest to inwazyjne rozwiązanie, jest to bezpieczne, ale relatywnie tak koszt jakby miesięczny jest stosunkowo niewielki, natomiast jak się popatrzy długofalowo, to one wszystkie mają podobne koszty. Tak. Więc tutaj jest to po prostu bardziej rozłożone w czasie. Wykupywać co jakiś czas, nawet jeżeli one kosztują kilka złotych, to w skali roku robi się... Dokładnie. I tak, i to co jakiś czas do tego specjalisty musimy pójść, żeby dostać receptę po prostu, niekoniecznie sprawdzać, czy wada się zmieniła. Więc tutaj to jest też dodatkowe obciążenie. Natomiast jeszcze, tak jak mówię, no jest to rozwiązanie też skuteczne i też stosowane. A powiedz mi, bo rodzice dziś szukają informacji w internecie, w różnych miejscach. Jak przekonasz ich do tego, że jest to metoda skuteczna? Bo ja myślę, że tej krótkowzroczności, że każda z tych metod jest skuteczna, bo tej krótkowzroczności my nie widzimy. Kiedy mamy ranę i stosujemy maść, która ma pomóc nam w tym, żeby ta rana się szybciej zagoiła, no to jesteśmy swoim wzrokiem, mam nadzieję, że zdrowym, w stanie ocenić, czy lek działa. Natomiast tutaj mamy soczewki, mamy krople, ale jeszcze mówimy nie o swoich oczach, tylko o oczach naszych dzieci. Tak, tutaj bez wizyt kontrolnych u specjalisty, czy to jest okulista i optometrysta, czy to jest sam okulista albo sam optometrysta, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Chyba że dziecko zaczyna w okularach już mrużyć oczy, to może być sygnał, że coś tutaj mogło się pogorszyć. Natomiast tutaj sam przyrost wady, to czy będziemy musieli na przykład wymienić okulary, czy nie, to jest sygnał, czy wada jest skuteczna, czy nie. Jeżeli na przykład mamy wizytę, powiedzmy 0, tak? Mamy zalecone dane soczewki, czy to będą okularowe, czy kontaktowe do spowalniania postępu wady. I na kolejnej wizycie zazwyczaj zaleca się co 6 miesięcy, czyli za pół roku widzimy się u specjalisty i mamy sygnał, że nie ma potrzeby zmieniać soczewek, że ta wada się nie zmieniła. To jest sygnał, że faktycznie te soczewki są skuteczne. Bo one mają spowolnić na tyle, żeby nie trzeba było aż tak często zmieniać tych okularów, czy tych soczewek. To oszczędność też To jest zdecydowanie oszczędność. No i tak długofalowo jest to też korzyść dla zdrowia dziecka po prostu. Natomiast to bez wizyt kontrolnych, tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Wrócę jeszcze do bezpieczeństwa. Powiedz mi, czy takie metody, o których rozmawiamy, bo leki to wiadomo, że mają badania, muszą przejść mnóstwo testów i to bezpieczeństwo i skuteczność w tych badaniach są udowadniane. A powiedz mi, czy na przykład w przypadku soczewek, czy to kontaktowych, czy okularowych, takie badania też są przeprowadzane? Tak. Tutaj wszystkie te metody, o których mówię, które są uznawane za skuteczne, one wszystkie mają potwierdzenie w badaniach naukowych. To jest to seria badań klinicznych i każde bierze pod uwagę to, czy nie ma jakichś skutków ubocznych, czy nie ma jakichś problemów, jeżeli chodzi o korzystanie z danego rozwiązania. I jakby nie było,
okulary są tutaj najbezpieczniejszym rozwiązaniem, bo nic, tak jak mówiłam, nie wkładamy nic do oka, nic tutaj się nie dzieje, więc jest to naprawdę najbezpieczniejsze i też najwygodniejsze dla rodzica i dla dziecka rozwiązanie. Więc tak, to jest też potwierdzone w badaniach i tutaj też warto, jeżeli mówimy już o badaniach, też dopytywać specjalistów. Jeżeli specjalista zaleca nam jakieś rozwiązanie i tak nie mówi nic, czy jest to skuteczne, czy nie, w jaki sposób tutaj to może spowolnić, to warto dopytać, ale czy były jakieś badania kliniczne na tych soczewkach, bo są różne soczewki, też i kontaktowe, i okularowe, które bez badań są wprowadzane na rynek i mówią, że też są skuteczne. Jeżeli nie ma potwierdzenia w badaniach, to o tej skuteczności nie możemy de facto Trudno mówić. Tak. Więc tutaj warto się dopytywać specjalisty, jak to faktycznie działa, czy to ma potwierdzenie w badaniach. Mam przed sobą specjalistkę, więc w imieniu dociekliwych rodziców dopytam. Powiedz mi, czy gdzieś w internecie jestem w stanie znaleźć takie Bez badania? problemu. Gdzie mam ich szukać? Ja najczęściej szukam w serwisie PubMed. To dla osób anglojęzycznych, ale też jest mnóstwo stron już polskich, które też oferują chociażby przetłumaczone streszczenie z tych badań, gdzie możemy coś więcej się o tym dowiedzieć. I naprawdę te wszystkie badania, czy to dotyczące soczewek z technologią DIMS, czy soczewek kontaktowych do kontroli krótkowzroczności, czy atropiny, one wszystkie są dostępne w internecie w tak zwanym otwartym dostępie. Więc możemy cały artykuł, jak to wszystko wyglądało, całe badanie przeczytać i zweryfikować, jak to wszystko działa. Więc tutaj te wszystkie badania, które mają potwierdzoną skuteczność, one są dostępne i wszystkie metody, o których mówimy, że są skuteczne, one bez problemu to potwierdzenie mają i bez problemu możemy to znaleźć. Sylwia, mam nadzieję, że bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie. Jestem przekonana, że wszyscy już wiedzą, że te metody są bezpieczne i skuteczne, ale jeżeli chcielibyście zajrzeć, to faktycznie polecam, żeby się w te dokumenty wczytać. Zdecydowanie. Pracę naukowców sprawdzić. Tak, one nie są prostym językiem napisane, natomiast warto te streszczenia chociażby streszczeń poszukać, bo wtedy jest to przełożone z medycznego na polski. Przyznam Ci się, że przygotowując się do tej rozmowy, byłam tam w tych wszystkich zaleceniach wytycznych i znalazłam takie pojęcie pełna korekcja. Tak. Co to znaczy? Pełna korekcja to szczególnie jest ważna przy krótkowzroczności, żeby wada była jak najpełniej skorygowana, czyli żeby dziecko w tej korekcji widziało jak najlepiej. To żeby nie było tak, że w badaniach nam wychodzi, że dziecko widzi na przykład całą tablicę na badaniu, ale damy na przykład o pół dioptrii mniej, żeby widziało trochę słabiej, żeby, tak jak kiedyś był taki popularny mit, żeby oko pracowało. To jest w ogóle bardzo szkodliwy mit, który już został potwierdzony też w wielu badaniach i też dociekliwych zachęcam do sprawdzenia, że jeżeli dajemy słabszą korekcję niż faktycznie wygląda wada, to wada może jeszcze szybciej postępować. Czyli ten przyrost może być jeszcze szybszy i częściej musimy wtedy wymieniać okulary czy soczewki. Więc tutaj dziecko musi w okularach widzieć najlepiej jak tylko może. Myślę, że to jest znowu bardzo trudne dla rodziców, bo kiedy dziecko jest na badaniu, rodzic trudno jest mu określić, czy dziecko tą pełną korekcję otrzymało, czy nie otrzymało, bo nie widzi jego oczami. Powiedz mi, to jak rozmawiać z dzieckiem, jak to dziecko przygotować do takiego badania, żeby faktycznie osiągnąć tą pełną korekcję i wyjść z nią z gabinetu okulisty, a potem z salonu optycznego? Jeżeli chodzi o rozmowę z dzieckiem, to warto też przygotować dziecko na to, że jak idziemy na badanie, ale to też się tyczy dorosłych, u dorosłych też się z tym spotykam, że badanie u optometrysty czy u okulisty, ono nie ma na celu sprawdzenia, czy ktoś powie coś z błędem. Tu mamy, zwłaszcza na tych tablicach, jak prosimy, to chcemy sprawdzić, jak faktycznie dana osoba widzi. Czyli nie robimy na szóstkę, tylko nie robimy naprawdę. Na szóstkę, tylko jak faktycznie widzimy, nie zgadujemy. Znaczy, specjaliści też wiedzą, kiedy badani zgadują, więc tutaj jakby nie jest to takie łatwe do oszukania specjalisty. Natomiast faktycznie, jeżeli czegoś nie widzimy, to mówmy. To jest dla nas po prostu informacja i wtedy wiemy, w jakim się tutaj obszarze poruszamy. Więc też warto rozmawiać z dzieckiem, że to nie jest egzamin, mimo że po angielsku się tak nazywa, że to jest egzam. To nie jest egzamin, to nie jest sprawdzian. Po prostu sprawdzamy, po prostu badamy, jak to dziecko widzi. I dla nas to jest po prostu informacja, czy
dziecko widzi najpełniej, czyli zazwyczaj na tych tablicach to jest taki pewien poziom, na różnych tablicach różnie jest to oznaczone, czasami jest to jako 0,0, czasami jako 1,0, z boku jest taka skala i wtedy albo jest na niektórych tablicach podkreślone takim zielonym paskiem i wtedy wiemy, że jeżeli dziecko to przeczyta, to widzi 100%. Jeżeli widzi nawet więcej, niższe rzędy, to jeszcze lepiej. Grunt, żeby tutaj nie zatrzymywało się gdzieś tam wcześniej z tą korekcją. Więc tak, raz, że uspokajamy dziecko, że to badanie ma na celu sprawdzenie, jak dziecko widzi, a nie, że sprawdzenie, czy zna literki. A do tego też rozmowa ze specjalistą, czy to faktycznie jest pełna korekcja. Jeżeli na przykład mamy telewizor w jakiejś odległości i my widzimy, co jest napisane, na przykład na jakimś pasku, albo jeżeli oglądamy jakiś mecz z dzieckiem i widzimy jakiś wynik, a dziecko nie jest w stanie tego odczytać, to jest sygnał, że tutaj coś może być niepełna ta korekcja. Jeżeli nie zostało to wyjaśnione przez specjalistę, dlaczego tak jest, to warto pójść i zweryfikować i tak porozmawiać, co tutaj się może dziać, bo może nie była dana raz, że pełna korekcja, a dwa, że może jest to jakiś etap, żeby tę pełną korekcję wprowadzić za miesiąc czy za 2. Więc tutaj rozmawiajmy ze specjalistami. My jako rodzice nie jesteśmy w stanie za dużo zadziałać, jesteśmy w stanie obserwować dziecko, ale tutaj rozmawiajmy ze specjalistami. Czyli to przygotowanie jest bardzo istotne. Ja cię zapytałam o te problemy właśnie z doborem pełnej korekcji, no bo jak widzisz, ja noszę okulary, ty nosisz okulary, ale jak byłam dzieckiem, no to też chodziłam na takie wizyty, też pewnie pamiętasz swoje i ja się uczyłam tych literek na pamięć, żeby odpowiedzieć dobrze. No dziś wiem, że to w ogóle było niewłaściwe, ale niestety dzieci mają różne pomysły i na te pomysły my dorośli musimy być gotowi, żeby uzyskać jak najlepszy efekt dla nich przede wszystkim, ale też dla siebie. Tak. Na szczęście tutaj technologia przychodzi nam z pomocą, ponieważ już są nowoczesne tablice, na których można zmieniać literki i znaki. Więc nie jest już tak łatwo, żeby się tych wszystkich literek nauczyć. Ale tak, zdecydowanie przygotowujmy dziecko, że to ma sprawdzić, jak widzi. On nie musi się tego uczyć, bo nie ma takiej potrzeby. Może sobie, żeby zapamiętać rzeczy, ma inne rzeczy. Żeby ze szkoły coś zapamiętać, nie musi zapamiętywać, jakie są literki na danej tablicy. Kiedy mówimy o różnych problemach zdrowotnych, także problemach ze wzrokiem, bardzo ważnym elementem jest profilaktyka. Czy to wszędzie, po prostu wszędzie. No i właśnie. I czy teraz, jeżeli u mojego dziecka nie występują żadne niepokojące objawy, byłam z nim u okulisty, okazało się, że wszystko jest w porządku, to czy ja, jako odpowiedzialna mama, mogę zrobić coś, żeby zapobiec... Bardzo dużo. To proszę powiedz mi co. Bardzo dużo. Przede wszystkim... wyganiamy dzieciaki na zewnątrz i sami chętnie jakby angażujmy się w aktywności na zewnątrz, bo przebywanie na zewnątrz jest to najlepszy środek, żeby albo opóźnić pojawienie się krótkowzroczności, albo w ogóle wyeliminować pojawienie się krótkowzroczności. Ale to powiedz mi, jak ten mechanizm działa, bo to jest ciekawe. Dlaczego na dworze? Tutaj przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy przebywali w naturalnym świetle. Tutaj jednak światło słoneczne bardzo dobrze wpływa na nasze widzenie i też wpływa na to, że jest wydzielana dopamina, która powoduje, że wolniej nam rośnie gałka oczna, więc ta krótkowzroczność też nie ma szansy, żeby się pojawić, albo później się pojawi. Więc tutaj przede wszystkim przebywanie w naturalnym świetle i też jak jesteśmy na zewnątrz, to rzadziej patrzymy na odległości bliskie, częściej gdzieś tam daleko. No tak. Nasze oczy się wtedy relaksują, bo nasze oczy się relaksują, jak patrzymy daleko, więc tutaj jesteśmy bardziej... Raz, że nasze oczy, ale też i sami jesteśmy bardziej zrelaksowani. To z pewnością. Więc tutaj przebywanie w naturalnym oświetleniu, patrzenie daleko i tak po prostu odpoczynek, bo stres też może się do tego dokładać. To jest pierwsza rzecz i to jest naprawdę bardzo kluczowa sprawa. Minimum te 2 godziny dziennie albo 14 godzin tygodniowo. Więc jeżeli coś jednego dnia nam umknie, to w weekend możemy to nadrobić, więc na spokojnie. Grunt, żeby codziennie ta aktywność na zewnątrz była. I druga sprawa, i to będzie trudniejsze i wiem o tym, to jest ograniczenie spędzania czasu na aktywnościach w bliżu, czyli ograniczenie czytania, spędzania czasu przed telefonem czy przed tabletem. Trudne to bardzo. Tak, jeżeli chcemy dziecku puścić jakąś bajkę, bo potrzebujemy chwili wytchnienia, to jest normalne, to puśćmy ją na przykład na telewizorze, żeby ta odległość była już większa. Ponieważ telewizor zazwyczaj jest
to duży ekran i przynajmniej te 2-3 metry, one są odległości między miejscem, gdzie siedzimy, a telewizorem. Wtedy to nie ma aż tak złego wpływu na sam wzrok. Więc jeżeli jakaś bajka, to prędzej na telewizorze. Jeżeli jakaś gra i możemy ją podpiąć pod telewizor, to też to zróbmy. No okej, a czytanie książek, to może słuchajmy podcastów, to chyba... Tak, tutaj zdecydowanie możemy słuchać podcastów. Jeżeli chodzi o czytanie książek, to oczywiście tak, jest to ważne dla rozwoju naszych dzieci, ale tutaj ograniczmy ten czas, albo jeżeli dziecko ma dużo do czytania, bo się jest, nie wiem, przygotowuje do egzaminu, tak, prawda? jest w klasie 8 albo w klasie maturalnej i przygotowuje się do jakichś egzaminów, to nauczmy dzieci robić często przerwy. Tutaj oczywiście przykładem najwięcej możemy zadziałać, ale też możemy innymi środkami, żeby najlepiej co 20 minut na 20 sekund dziecko zrobiło sobie przerwę i popatrzyło na przykład przez okno, gdzieś daleko. Czytałam, że na coś zielonego, to też jest dobra metoda? Też może być. Tutaj niekoniecznie musi być to coś zielonego, ale też dobrze wpływa. Natomiast tutaj te regularne przerwy są kluczowe. I tutaj drugi apel do nauczycieli. Pierwszy to, żeby zwracać uwagę na takie zachowania i żeby przekazywać je rodzicom, jeżeli dziecko ma problem z widzeniem. Natomiast druga sprawa, to jak mamy dzieciaki, zwłaszcza w tych młodszych klasach, to możemy je zachęcić właśnie do takich częstych przerw. I też nauczyć ich tego, prawda? Właśnie. I tak jak rozmawiałam z niektórymi pedagogami, to oni zachęcają na przykład dzieciaki i tak w pewnym momencie, w połowie lekcji, bo to mniej więcej tak wychodzi, wstają i podchodzą do okna i mają coś tam wskazywać. I to jest sygnał, że tak, tutaj jest przerwa i co te 20 minut dziecko jest w stanie nauczyć się, że potrzebuje przerwy. Więc to jest tak, jeżeli potrzebujemy dużo przeczytać, to róbmy często przerwy. Ale wrócę jeszcze do tych nauczycieli, a oni wtedy informują te dzieci, bo wiesz, bo ja próbuję znaleźć jakiś sposób, żeby w dziecku te nawyki wyrobić, więc oni mówią, słuchajcie, teraz odpoczywa nasz wzrok, dlatego to robimy. Jak oni to robią? Pytałaś ich o to? To różnie. Często jest to w formie zabawy, bo też im mniejsze dziecko, to krócej może się jednak skupić na tych różnych aktywnościach, ale też warto, jak mamy te różne polityki prozdrowotne też i w klasie, tak, typu zdrowe odżywianie, żeby tutaj dzieci się nawadniały, też ta aktywność, to też warto zwracać uwagę, że tak, robimy w formie zabawy, ale później możemy wytłumaczyć. I słuchajcie, i dzięki temu nasze oczy odpoczywają. I teraz odpoczęły, możemy wracać spokojnie do nauki. Tak, zachęcamy do tej edukacji, to jest bardzo ważne, żeby... I tu przede wszystkim przez zabawę dzieci będzie to chętniej angażowało. Powiedz mi, jakie 3 najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinni zapamiętać nasi widzowie i słuchacze? Przede wszystkim kontrolujmy widzenie dzieci. Obojętnie, czy dziecko nam zgłasza problemy, czy nie. Chodźmy na wizytę do okulisty, do optometrysty, żeby sprawdzić, czy wszystko jest faktycznie w porządku. Druga sprawa, jeżeli mamy zdiagnozowaną wadę, to pytajmy o metody, które mogą spowolnić progresję krótkowzroczności. I trzecia sprawa, zachęcajmy i sami przebywajmy dużo na zewnątrz. Ja z tych wszystkich porad skorzystam. A teraz zadam ci ostatnie pytanie, bo zapewne, wiesz, też rozmawiałyśmy o tym, że partnerem mojego programu, całego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. I on mówi o humanizacji medycyny i mówi, że to nie chodzi tylko o onkologię, że to nie chodzi tylko o kardiologię, tylko że każdy mały wycinek medycyny wymaga tej humanizacji. Jak jest u ciebie? Czy tutaj, jeżeli chodzi o humanizację, to ja bardziej to postrzegam pod kątem takim holistycznego spojrzenia na całego człowieka. Tak. Czyli to, jak widzimy, będzie wpływało na nasze funkcjonowanie w różnych przestrzeniach, ale też to, jak się odżywiamy, w jaki sposób spędzamy czas wolny, czy mamy jakieś dodatkowe stresy, czy mamy jakieś dodatkowe choroby, to też będzie wpływało na widzenie. Więc tutaj to jest system naczyń połączonych i ja bardzo gorąco zachęcam, żeby nie skupiać się. Jak mówimy o wzroku, to tak, to jest ważne, natomiast też i patrzymy na to, co jemy, i patrzymy na to, jak spędzamy czas, i czy nie mamy jakichś dodatkowych jakichś chorób, badajmy po prostu się kompleksowo, ze wzrokiem włącznie. A mi najbardziej w pamięć zapadło dzisiaj to, co powiedziałaś o relacjach, o naszym samopoczuciu, o tym, że kiedy ten wzrok jest gorszy, to my przez to czujemy się gorzej. I ja myślę, że to jest też takie bardzo ważne, żeby zadbać o wzrok naszych dzieci, żeby one się czuły dobrze, żeby mogły korzystać z relacji ze swoimi koleżankami, kolegami, żeby były uśmiechnięte. Zdecydowanie tak. Sylwia, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi widzowie zostaną
zastanowią się, sprawdzą, kiedy ostatnio byli ze swoim dzieckiem u okulisty. Nigdy nie jest za późno na wizytę kontrolną. Także Nigdy. zapraszamy Was bardzo serdecznie do gabinetów okulistów i optometrystów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę.